Dzień dobry, czwartek, 6:45. Tam gdzieś wschód słońca się rozpoczyna, ale szału nie ma. Natomiast bezchmurne niebo, jakaś leciutka mgła albo smog, sądząc po zapachu. Także powinno być się ładnie i może być jeszcze ciepło. Nie wiem, o czym będzie, ale zapraszam. No ale ta mgła, wilgoć, rosa ogólnie się dość mocno skrapla. Aż z rynny kapie woda. Czyli kropelkę do kropelki. Zimny podmuch i mokry podmuch za podmuchem i się zbierają kropelki. Ładnie. Dzisiaj jak tylko skończyłem pracę, to stwierdziłem, że muszę NSDR zrobić. Trochę energii podłapać. Jestem totalnie wypompowany, przemęczony. A tuż po NSDR najlepszą opcją chyba jest spacer. Ale tylko, że tak dużo komarów. Z chęcią bym się tutaj dłużej zatrzymał, porelaksował nad. No, strumyk to trochę za dużo powiedziane. Raczej taka rzeczka. No właśnie, w jednej ręce trzymam kije Nordic Walking, bo dzisiaj chciałem trochę szybciej, energiczniej. Z drugiej kamerę i mnie komary obgryzają. Ech. Tak źle i tak niedobrze. No. Dobra, kierunek w stronę mostu na Paczków i tak 20 minut w jedną stronę, 20 w drugą i będzie gitara. Nie wiem, czy uda mi się złapać to pod słońce, ale właśnie patrząc pod słońce widać całą masę muszek, robaczków. Tam jest jakieś stado komarów. Teraz pewnie nie będzie tak widać, ale mimo wszystko uraczą siebie i was tym nagraniem. Słucham teraz podcastu, nie w tej chwili, bo w tej chwili to nagrywam, ale jak ogólnie dzisiaj słucham komisarza Zakrzewskiego, Potentanz wciąż. Ale słucham w międzyczasie podcastów Huberman Lab i tam jest teraz odcinek o tym, czy uziemianie ma sens medyczny, czyli chodzenie na boso po trawie, po ziemi, dotykanie ziemi, bo możemy być cały czas odizolowani od ziemi. Mamy buty, samochody, beton. No i na razie jeszcze nie wiem, czy uziemianie ma sens. Natomiast pierwsze dwa aspekty natury, jakie Huberman wytypował, to były oglądanie wschodów słońca. To jest najważniejsze według niego do dobrego samopoczucia, dobrego życia. Drugie to były jony ujemne, czyli rodzaj cząsteczek w powietrzu. To są naładowane ujemnie. I one występują przy ruchomej wodzie. Czyli tak jak tutaj stoję, gdzie coś faluje, gdzie coś się pieni, gdzie jest jakiś spad, jest inne powietrze. To inne powietrze jest właśnie naładowane jonami ujemnymi. Jak to działa, to w sumie nie wiem, ale generalnie idea jest taka, że wszystkie jakieś takie rzeczy, które latają w powietrzu, się do tych jonów przyczepiają i jest ich mniej. Na przykład w filtrze powietrza mam opcję jonów ujemnych, czyli oprócz tego, że filtruje powietrze, może jeszcze jonizować je ujemnie. I podejrzewam, że wiele właśnie urządzeń, nawilżaczy, jakichś oczyszczaczy, filtrów ma taką opcję. Huberman mówi, że w urządzeniach domowych średnio to ma sens, ale przebywanie nad wodą ma więcej sensu.
Nie dziwię się trochę rybakom, że i tak ciągnie do wody. Tutaj obok, parę metrów dalej, chyba 4 siedzi ich. Prawie nic nie złowią, ale jakaś przyjemność w tym jest i mogę zrozumieć jaka. Trzeba być jakiś filtr ND. Może dałoby się to słońce nagrać. Tak to chyba nic z tego nie będzie. No ale może i będzie. Nie wiem. No, czyli okazuje się, że faktycznie w badaniach są niezerowe wyniki mówiące o tym, że oglądanie słońca rano, znaczy no, słońca, wschodu, nie należy patrzeć w słońce. Musimy o tym pamiętać, żeby nie patrzeć w słońce. Wystarczy, że wyjdziemy na zewnątrz przy wschodzie słońca i będzie gitara. No, czyli właśnie słońce rano, gdzieś tam jony ujemne w okolicach ruchomej wody. No, nie czytałem jeszcze, nie mówił jeszcze nic o kąpielach leśnych, czyli właśnie spędzaniu czasu w parkach wśród drzew, które są większe niż tam komary znowu. Nie wiem, jak to było w tej japońskiej oryginalnej definicji, 5 metrów wysokości, czy tam 4. No w każdym razie jakieś tam duże drzewa. No i być może właśnie w tym podcaście niedługo dojdziemy do uziemienia, ale to nie wiem, czy w najbliższych dniach to przesłucham, bo mam coś innego do słuchania. Kończę Totentanz Mieczysława Gorzki, już są finałowe scenki, więc w zasadzie trzeba to porządnie posłuchać. Dotarłem do Armaty. Kiedyś tutaj na tych kwiatach, które wskazuję wam właśnie obiektywem, była mapa Polski, taki kształt Polski. To było w zasadzie takie pierwsze spotkanie się, jakie ja kojarzę w dzieciństwie z mapą Polski. W sensie, że komuś chciało się zrobić takie rusztowanie i okwiecić się mapą Polski. No później ta siatka była już powginana i przerdzewiała i w ogóle wyglądało mizernie, więc ktoś to zdemontował. Został tylko fundament tego, ale w sumie czemu nie? Nade mną drzewo, jedno z w sumie niewielu dużych drzew w Otmiechowie. No, co tutaj więcej wam powiedzieć? Fajnie się słońce za mnie przebija. No, patrzenie na wschody słońca, ruchoma woda, ruch. Ciekawe, że większość ludzi nie ma jakby ułatwionego dostępu do takich luksusów. No nie wiem, no w sumie później się kończy chorobami, tabletkami i robi się smutno. O, ale jestem zwyczajny dzisiaj. Dobra, myślę, że to będzie na tyle. Także poruszajcie się trochę, obejrzyjcie sobie kilka wschodów słońca i przejdźcie się nad wodą i będzie lepiej. Anyway, dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia już w kolejnych. Hej!